Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o produktach. Będziemy mówić przede wszystkim o tym, jakie problemy biznesowe dotykają Was i w jaki sposób my, jako Salumanus, jesteśmy w stanie pomóc, stosując właśnie nasze rozwiązania. Jako że większość tych najnowszych wyzwań znajduje odpowiedzi w najnowszych technologiach, stąd zwiększamy prędkość. Powiemy kilka słów o nowym standardzie zarządzania stosowanych w modułach optycznych. Skąd się wziął i dlaczego powstał. Przedstawimy kilka scenariuszy, w jakich nasze moduły optyczne mogą pracować oraz w jakich obudowach są one zamknięte. A na koniec coś unikatowego. A zatem nazwijmy te aspekty biznesowe, z którymi się dzisiaj musimy mierzyć. Są to na pewno drastycznie zwiększające się ceny energii elektrycznej. Unia Europejska naciska na coraz szersze stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz budowanie infrastruktury sieciowej neutralnej klimatycznie. Zwiększające się koszty dzierżawy, czy to włókien, czy też pomieszczeń, czy też powierzchni w szachwach rakowych, jak i również z roku na rok zwiększająca się ilość danych transmitowanych w sieciach, czy to mobilnych, czy też stacjonarnych. Wszystko to powoduje, że musimy patrzeć nieco szerzej, spoglądać w kierunku nowych technologii, czy też nowych architektur sieci. I to nie tylko po to, by móc obniżyć koszt przesyłu i koszty energii, ale przypadające na 1 gigabit, ale również koszty wynajmu. Zatem jeśli jeszcze w Państwa sieci nie pojawiła się technologia 400G, to zapewne w niedługim czasie już zagości, a 800G już dzisiaj odbywa jazdy testowe. My, jako Salumanus, lider technologiczny, już w dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie Wam te rozwiązania dostarczać, czy to właśnie do środowiska produkcyjnego, czy też uruchamiać wspólnie z Wami na odcinkach testowych Waszych sieci. Na początek krótkie teoretyczne wprowadzenie i przedstawienie pojęcia i skrótu, który bardzo często pojawia się w kontekście modułów wysokich prędkości, czyli CMIS albo CMIS, jak się to niekiedy wymawia, bo w tych nowych wysokoprzepustowych modułach pojawiło się bardzo dużo zupełnie do tej pory niespotykanych albo niebranych pod uwagę parametrów w odniesieniu do modułów poprzednich generacji. Dlatego przedstawiamy trochę w odniesieniu do tematu przewodniego dzisiejszej konferencji te moduły jako taką super nowoczesną lokomotywę wypchaną nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami niespotykanymi do tej pory, której pulpit sterowniczy zasadniczo różni się od tego, co znamy z bardzo starego parowozu. I CMIS jako zupełnie nowy standard zarządzania pamięcią i komunikacją z takimi modułami pomaga ogarnąć i odnaleźć się w tym gąszczu nowych parametrów i elementów konstrukcyjnych takich nowych modułów, z którymi nie mieliśmy do czynienia do tej pory. My dodatkowo ułatwiamy Państwu życie poprzez to, że elementy tego standardu są zawarte we wspomnianym przez Marcina środowisku SLD, więc zmiana konfiguracji czy zmiana kompatybilności tych najnowszych modułów, dokładnie tak jak do tej pory, dla Was oznacza dosłownie kilka kliknięć w aplikacji klienckiej naszego programatora. Portfolio rozwiązań 400 giga i 800 giga, które zaczynamy budować, pozwala w tym momencie zaspokoić w zasadzie wszelkie potrzeby w zakresie budowy czy rozbudowy sieci, z jakimi możemy się zetknąć. Przedstawimy
4 naszym zdaniem najpopularniejsze scenariusze, w których tego typu moduły mogą być stosowane. I tak omówimy transmisje 400-gigowe punkt po infrastrukturze jednomodowej. Pokażemy przykładowe możliwości realizacji agregacji transmisji 100-gigowych do 400 bądź 800G. Wspomnimy o możliwości realizacji połączeń punkt-punkt po infrastrukturze wielomodowej i jako zupełnie osobny temat omówimy wspomniane przez Marcina rozwiązania IP over DWDM pozwalające maksymalnie wykorzystać posiadane włókna i uprościć znacznie systemy transmisyjne typu DWDM. Kiedy mamy dostępną infrastrukturę sieciową jednomodową i 2 włókna optyczne, wówczas jesteśmy w stanie uruchomić transmisję 400G. Pozwala nam to znacznie efektywniej wykorzystać same włókna optyczne, a tym samym zmniejszyć zużycie samej energii prawie dwukrotnie w stosunku do przepływności 100G. Zatem dam tutaj przykład. Standardowy moduł w obudowie QSFP28 100G LR4, jego pobór mocy to 4,5 W. W przypadku, gdy moduł o przepływności 400G QSFP-DD LR4 to zaledwie 12 W. To oznacza, że każdy gigabit informacji jesteśmy w stanie przesłać zużywając 33% mniej energii. A już w przyszłym roku w naszym portfolio będziemy mieć dostępną 3. generację tych modułów 400-gigowych, które to będą zużywały zaledwie 8 W, czyli 2 W na 100 giga. Rozwiązanie to operuje w paśmie O, gdzie wpływ dyspersji chromatycznej jest jak najmniejszy. Czyli ulokowanie tych fal, które to transmitują ten sygnał 400-gigowy, jest właśnie jak najbliżej środka tego pasma O, aby to maksymalnie zredukować wpływ dyspersji chromatycznej, a jednocześnie być w stanie tylko i wyłącznie za pomocą samego budżetu mocy optycznej wkładki optycznej przetransmitować sygnał na odległość do 40 km. I drugi scenariusz, czyli agregację transmisji 100-gigowych do 400 bądź 800 giga. W przypadku tego typu rozwiązania te korzyści płynące z ograniczenia kosztów związanych z realizacją tego typu transmisji są chyba jeszcze bardziej widoczne niż w poprzednim przykładzie, bo rozpatrzmy sytuację konieczności zagregowania powiedzmy 128 linków 100 gigowych. W najprostszym rozwiązaniu użylibyśmy do tego 4 switchy 100 giga po 32 porty każdy. Zajmowałyby one 4U w szafie rakowej i pochłaniały, lekko licząc, 4 razy 600 watów, 2400 watów. Tą samą agregację możemy zrealizować za pomocą jednego przełącznika 400 giga z portami QSFP-DD, z 32 portami QSFP-DD, który będzie pobierał nie więcej niż 1300 watów. Dodatkowo zaoszczędzimy 3 miejsca w szafie rakowej, bo zajmuje on tylko 1U. Więc skala tych redukcji może być naprawdę ogromna. Jak takie połączenia realizujemy? Po stronie transmisji 100 gigowych muszą to być moduły single lambda, czyli transmitujące sygnał za pomocą jednego lasera. Nie jesteśmy w stanie do tego typu rozwiązania użyć modułów CWDM4 czy LR4, które w swoim wnętrzu multipleksują kilka laserów do jednego włókna. Tutaj muszą to być moduły single lambda ze względu na to, że po stronie agregacyjnej za pomocą złącza MPO wyprowadzamy również 100-gigowe lambdy z modułu 400 giga bądź z modułu 800 giga i te pojedyncze transmisje 100 giga łączymy z tymi rozszytymi za pomocą złącza MPO
pojedynczymi laserami wyprowadzonymi z modułu 400 bądź 800G. Tych połączeń dokonujemy za pomocą kabli zwanych potocznie ośmiorniczkami albo bardziej elegancko za pomocą systemu organizacji kabli GBC Photonics ICS. Większość data center ma już wybudowaną infrastrukturę sieciową wielomodową. I również przy migracji do tych najwyższych przepływności, jakimi są 400G, nie musimy się narażać na koszty wymiany tej istniejącej infrastruktury. Możemy również realizować transmisję 400G po istniejącej infrastrukturze sieciowej multimodowej. Potrzebujemy do tego wykorzystać 8 par włókien optycznych z dwóch stron zakończonych konektorem MPO. Wówczas moduł optyczny od strony optycznej realizuje transmisję po 8 torach, gdzie każdy wspiera 50-gigowy sygnał, co sumarycznie daje nam możliwość przeniesienia tej transmisji 400-gigowej. Czyli niejako dwukrotnie zwiększamy prędkość dla pojedynczego włókna optycznego. W przypadku 400G jest to 50 giga, w przypadku 100G było to per włókno optyczne 25 giga. A już w fazie developmentu mamy moduł optyczny, który będzie realizował tą transmisję 400-gigową po infrastrukturze sieciowej multimodowej, zużywając do tego tylko i wyłącznie 2 włókna optyczne. I czwarty scenariusz zapowiedziany wcześniej, czyli rozwiązania 400 giga IP over DWDM wykorzystujące moduły koherentne. Z modułami koherentnymi mieliśmy już do czynienia na etapie generacji modułów 100 gigowych, jednak wtedy poziom standaryzacji, czy w zasadzie brak standaryzacji tego typu rozwiązań powodował, że między modułami różnych producentów nie było szans na uruchomienie transmisji. Dodatkowo nie byliśmy w stanie stosować tych modułów wprost w portach routerów czy przełączników, ze względu na to, że pobór mocy takich modułów wynikający z zastosowania w nich procesorów sygnałowych DSP był zbyt duży i były one produkowane w obudowach CFP bądź CFP2. Z chwilą, kiedy możliwe było opracowanie nowych procesorów sygnałowych, w których poziom poboru mocy zszedł do rzędu wielkości 20 W, jesteśmy w stanie takie moduły budować w obudowach QSFP-DD, a te już możemy implementować wprost w portach urządzeń sieciowych. Co nam to daje? W standardowym systemie DWDM-owym mamy do czynienia z kompensatorami dyspersji chromatycznej, z transponderami czy z optyką szarą, za pomocą której podłączamy transmisję od tych transponderów. W przypadku rozwiązań IP over DWDM układ transmisyjny ulega drastycznemu uproszczeniu, bowiem moduły tylko kolorowe, koherentne DWDM montowane są wprost w portach przełączników czy routerów, a z toru transmisyjnego wypadają tak transpondery, jak i kompensatory dyspersji chromatycznej. Uzyskujemy zatem ogromne uproszczenie układu, mniejszą jego potencjalną awaryjność, zdecydowanie mniejszy pobór mocy i zdecydowanie lepsze parametry transmisyjne związane z tym, że usuwając z toru transmisyjnego choćby kompensatory dyspersji chromatycznej, uzyskujemy zdecydowanie mniejsze opóźnienia. Poza tym możemy osiągać zdecydowanie większe zasięgi, bowiem kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów dla transmisji koherentnej nie jest żadnym problemem. Możemy obsadzać te moduły wprost w portach urządzeń, jak już wspomniałem, i zwłaszcza przy zastosowaniu wspomnianych przez Marcina modułów emitujących sygnał o mocy 0 dBm-ów jesteśmy w stanie włączać te moduły, te transmisje wprost do istniejących, działających już systemów DWDM-owych. Poza tym moduły koherentne 400-gigowe pozwalają na realizację również innych trybów transmisji, nie tylko 400 giga, co ogromnie podnosi możliwości i elastyczność ich użycia.
A co to jest sama technika modulacji koherentnej? W modulacji koherentnej do zakodowania informacji używamy trzech składowych. To jest modulacji amplitudy, częstotliwości i polaryzacji sygnału. W odróżnieniu od stosowania technik, gdzie modulacji sygnału w starszych generacjach modułu, gdzie używaliśmy tylko jednej składowej. Mówię tutaj o PAM4 czy też NRZ. W modulacji koherentnej procesor sygnałowy DSP po stronie nadajnika koduje informacje w locie i przetwarza je na tak zwane konstelacje. Konstelacje jest to układ zmieniających się punktów, który odpowiada określonym zestawom bitów. W takim obrazku jesteśmy w stanie zakodować kilka bitów, tym samym zwiększając przepływność samego modułu optycznego. Natomiast z drugiej strony jest umieszczone DSP po stronie odbiorczej, które dekoduje te informacje i przekształca na strumień danych cyfrowych. Moduły koherentne produkowane są w dwóch standardach. Pierwszy, prostszy standard, to jest OIF 400ZR i drugi standard MSA OpenZR+. Moduły, że są produkowane w mocno ustandaryzowanym specyfikacji, to też istnieje między nimi wzajemna interoperacyjność, dzięki czemu możemy również zestawić link, używając modułów nawet różnych producentów. Moduły te są modułami typu DWDM Tunable, co oznacza, że zostały wyposażone w przestrajalny laser, gdzie pracują w minimalnej siatce 75 GHz, czyli co pozwala nam transmitować 64 niezależne transmisje. Moduł koherentny produkowany w standardzie 400ZR, OIF 400ZR to moduł głównie wykorzystywany w aplikacjach data center, jak i aplikacjach czy sieciach metropolitalnych, pracujący na dystansie do 120 km. Posiada tylko i wyłącznie jeden tryb pracy, to jest 400 gigabit Ethernet, modulacja 16 QM z algorytmem korekcji błędów CIFEC. Natomiast moduł zgodny ze standardem OpenZR+, to moduł pracujący na tych bardzo długich dystansach do 600 km, gdzie standard mówi o przynajmniej wsparciu 4 trybów pracy takiego modułu optycznego, gdzie w rzeczywistych implementacjach jest ich znacznie więcej. Nasz moduł koherentny to 0 dBm na wejściu, czyli moc, którą moduł wypromieniowuje, co oznacza, że jesteśmy w stanie go wpiąć do już istniejącego systemu DWDM-owego, planowanego nawet lata temu. Moduły koherentne to tak jak i moduły, w przypadku modułów szarych 400 gigowych, to redukcja przesyłu informacji i kosztu zużycia energii, ale również według danych opublikowanych przez międzynarodowego operatora Colt, to dzięki tym rozwiązaniom koherentnych byli w stanie obniżyć CAPEX, czyli same koszty związane z wydatkami inwestycyjnymi o 65%. Dokonali właśnie tego, pozbywając się w sieci tych prądożernych kompensatorów dyspersji chromatycznej czy transponderów. Dzięki temu odzyskali masę miejsca w szafach rakowych i pozbyli się tych urządzeń, newralgicznych urządzeń, które też są niejako pośrednimi punktami awarii. Technologie 400 i 800G są umieszczone w obudowach QSFP-DD lub też OSFP. Jeśli chodzi o 400-gigowe technologie, to dominującą obudową jest obudowa QSFP-DD. Natomiast w przypadku 800G to już wiemy, że w przypadku takich przełączników czy routerów jak Cisco, Juniper czy Nokia są to obudowy QSFP-DD. Natomiast producenci rozwiązań whiteboxowych w większości używają interfejsów OSFP.
Obudowa OSFP jest o 20% większa w porównaniu do obudowy QSFP-DD. Pozwala to na pewno dużo łatwiej odprowadzać ciepło z takiego modułu optycznego, jak i również pozwala myśleć na prostszą implementację przyszłych standardów, jakimi są 1.6 tera czy też 3.2 tera. Na koniec coś z zupełnie innej beczki, ale tylko na pozór, bo ten slajd dodaliśmy już praktycznie przed samą konferencją, chcąc pokazać dwa rozwiązania, które co prawda nie pochodzą z grupy rozwiązań 400 czy 800G, natomiast pokazujemy je dlatego, że bardzo mocno bazują na doświadczeniach, jakie wynieśliśmy z rozwoju tych technologii najszybszych. Są to rozwiązania pomyślane jako remedium na problemy brzegowych części sieci, które, jak wspomniał Marcin, stanowią ogromną większość połączeń w systemach sieciowych. Natomiast często są realizowane za pomocą gąszczu kabli z przeróżnych okresów implementacji o bardzo różnej jakości. I do tej pory mieliśmy do dyspozycji w zasadzie nie więcej niż 25 giga w kontekście modułów stosowanych w tej części sieci. Natomiast zwłaszcza po tej stronie zaczyna się ten ogromny wzrost ilości danych, o którym ciągle wspominamy i do tej pory mieliśmy problemy z tym, żeby sobie nim radzić za pomocą takich już stosunkowo wolnych modułów. Dlatego do gry wchodzą dwa moduły 100-gigowe. Pierwszy to rozwiązanie O-band wspomniane przez Marcina, czyli możliwość agregacji połączeń i zwielokrotnienia transmisji 100-gigowych za pomocą mega prostego układu. Wyłącznie moduł optyczny i wyłącznie multiplexer również z naszej oferty. W tym momencie mamy do dyspozycji 16 kanałów w tym paśmie O-band, pozwalających albo na realizację 16 transmisji po 2 włóknach, albo 8 transmisji po jednym włóknie, bo takie rozwiązanie też posiadamy. Mega proste, bardzo efektywne kosztowo, pozwalające na bardzo znaczącą oszczędność włókna i realizację bardzo prostych połączeń na dystansach do 25 km. Ten moduł i te multiplexery mamy już w tym momencie w ofercie, można je normalnie zamawiać. Natomiast drugi moduł to moduł, uwaga, koherentny, ale 100 giga. Coś, co do tej pory nie było możliwe ze względu na prądożerność procesorów sygnałowych stosowanych w rozwiązaniach koherentnych, o czym mówiliśmy wcześniej, zostało opracowane w formie modułu QSFP28, dlatego że specjalnie w tym celu stworzono zupełnie nowy procesor sygnałowy dedykowany do tego rozwiązania, pochłaniający, uwaga, 2 waty. To umożliwiło stworzenie bardzo rewolucyjnego modułu zamkniętego w bardzo małej obudowie jak na taką technologię. Co on nam daje? Daje nam możliwość stworzenia agregacji ruchu na brzegu sieci bez agregacyjnych punktów pośrednich. Jesteśmy w stanie te moduły stosować w wyniesionych, nieklimatyzowanych, nieogrzewanych miejscach instalacji ze względu na rozszerzone zakresy temperatur. Jesteśmy w stanie bardzo łatwo implementować połączenia za pomocą tego modułu ze względu na to, że jest to moduł autotunowalny, więc osoba instalująca takie połączenie nie musi wnikać w to, na jakich kanałach będzie pracować, bo te moduły się same zestroją. No i mamy niebagatelny zasięg wynikający z zastosowania modulacji koherentnej, czyli aż do 300 km, co w zupełności wystarcza na pokrycie w zasadzie wszelkich potrzeb, w tym gąszczu wspomnianym przeze mnie na brzegu sieci. Te moduły będą u nas dostępne na początku przyszłego roku. To wszystko. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do rozmów w kuluarach. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, a wydaje nam się, że w obszarze tych technologii, o których tutaj mówimy, jest sporo ciekawych rzeczy do dyskutowania. Zapraszamy. Dziękujemy.